Serwatka nie tylko dla ogórków. Jak prawidłowo dokarmić ogórki roztworem serwatki? Dzisiaj Wam o tym opowiem. Naturalne produkty, tanie i przystępne cenowo, są wykorzystywane przez wielu miłośników rolnictwa ekologicznego przy uprawie ogórków. Jednym z takich produktów jest serwatka, która pozostaje po zrobieniu twarogu z pełnego mleka po jego sfermentowaniu bakteriami kwasu mlekowego. Serwatka jest obecna u większości producentów nabiału, więc nie jest trudno kupić ją w sklepie. Dokarmianie ogórków rosnących w szklarniach i na grządkach serwatką jest przede wszystkim zapobieganiem rozwojowi chorób grzybowych, na które często cierpią uprawy dyniowate. Ze względu na obecność w napoju aminokwasów, witamin, pożytecznych bakterii, spryskiwanie jej roztworem stymuluje silny przyrost masy zielonej, jednocześnie hamując żywotną aktywność fitopatogenów, w tym zarodników mączniaka rzekomego i różnych zgnilizn. Według doświadczonych ogrodników opryskiwanie ogórków po liściach, kwiatach i zawiązkach roztworem serwatki prowadzi do następujących pozytywnych efektów. Nasyca ogórki azotem, potasem, wapniem, fosforem, manganem i miedzią. Te makro i mikroelementy wnikają do organizmów roślinnych przez blaszki liściowe natychmiast po nawodnieniu z drobnego pistoletu natryskowego, a następnie wraz ze strumieniem soków rozprowadzone są do wszystkich części rośliny. Po drugie, znika zażółcenie liści, co jest oznaką głodu mineralnego roślin lub początku rozwoju infekcji grzybiczych, w tym mączniaka rzekomego. Jednocześnie rośnie liczba zawiązków. Już po pierwszym podlewaniu roślin pod korzeń i spryskiwaniu liści praktycznie znika widok kwiatów leżących pod krzakami. Chroni ona również sadzonki przed chorobami grzybiczymi dzięki tworzeniu niewidocznego filmu na liściach i łodygach oraz obecności pożytecznych bakterii, które są zdrową konkurencją dla fitopatogenów. Produktywność również wzrasta dzięki wydłużeniu okresu wegetacji krzewów. Zdrowe rośliny w szklarniach i tunelach owocują aż do przymrozków. Jak ją przygotować? Pożywkę przygotowuje się w ilości 1 litr serwatki plus 9 litrów letniej wody. Nawóz płynny stosuje się do wszystkich roślin uprawnych na otwartym i zamkniętym terenie, czyli zarówno w ogrodzie, w tunelach, jak i w szklarniach. Zasilanie korzeniowe ogórków. To wówczas potrzebujemy 5-6 litrów na każdy dorosły krzew i 2-3 litry na etapie tworzenia 5-6 prawdziwego liścia. Podlanie pożywką, podobnie jak wszystkich płynnych dokarmień, odbywa się na mokrej glebie, po polaniu lub po deszczu. Dokarmianie dolistne ogórków. To wówczas musimy spryskać sadzonki roztworem z opryskiwacza ogrodowego wczesnym rankiem lub po zachodzie słońca. Podczas opryskiwania należy zwrócić uwagę szczególnie na dół liści, ale także nie wolno przegapić punktów wzrostu i kwitnienia, czyli końcówek pędów. Sadzonki ogórka karmimy tym nawozem 2-3 dni przed sadzeniem na miejscu stałym. Po raz pierwszy ogórki na grządkach są nawożone na samym początku kwitnienia. W przyszłości będziemy powtarzać to co 10 dni, aż do końca sezonu wegetacyjnego. Oprócz ogórków na wprowadzenie tego roztworu pod korzeń i na liście dobrze reagują również inne warzywa, takie jak cukinia, dynia, kabaczki, pomidory, bakłażany, papryka, seler, kapusta, rzodkiewki i wszelkiego rodzaju sałaty. Jak pokazuje praktyka, stosowanie serwatki w uprawach prowadzi do wzrostu plonów nawet o 20%. Życzę Państwu sukcesu w uprawach w bieżącym sezonie, zarówno w ogrodach, jak i w szklarniach.